Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia konta demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Inflacja w Niemczech. Dlaczego to szok? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A więc zaczynamy. Inflacja w Niemczech. Dlaczego to szok? Właśnie inflacja jest powodem tych wszystkich zmian, które teraz się dzieją na globalnych rynkach finansowych i do tego dotrzemy. Natomiast dzisiaj moim zdaniem warto rozpocząć od tego, co się dzieje w Niemczech. Poznaliśmy rano inflację PPI, czyli inflację producencką w Niemczech i wyniosła ona 37,2% i były to dane zdecydowanie gorsze niż skrajnie pesymistyczne prognozy. Widać, jak ta inflacja teraz eksploduje, jakie jest przeniesienie ceny gazu ziemnego w Europie na inflację producencką w Niemczech. Widać, jak niemiecka gospodarka jest nieodporna na te wstrząsy wywołane wzrostami cen gazu i oczywiście ma to przełożenie i potwierdzenie w tych danych, które poznaliśmy w ostatnim czasie dla Wielkiej Brytanii. I to właśnie na tych danych rynek zaczyna się teraz koncentrować, ale do tego dojdę, kiedy będę omawiał tą sytuację, która teraz ma miejsce na naszych oczach na rynkach finansowych. I oczywiście ta inflacja, która cały czas tutaj rośnie, nie chce na razie utworzyć swojego ekstremu w Niemczech i także występuje w Wielkiej Brytanii, została przez brytyjskich ekonomistów nazwana jako kryzys kosztów życia. To, co teraz się dzieje, ten skrajny pesymizm konsumentów, który widzimy na następnym wykresie w Wielkiej Brytanii, został nazwany przez ekonomistów kryzysem kosztów życia i prawdopodobnie to określenie wejdzie do annałów historycznych i w podręcznikach do historii ekonomicznej. Będziemy właśnie to zjawisko, które się teraz dzieje w światowej gospodarce, nazywać kryzysem kosztów życia. I teraz, drodzy Państwo, warto zestawić te dane z danymi, które poznaliśmy dla naszego kraju. Poznaliśmy także dzisiaj inflację PPI dla naszego kraju, czyli inflację producencką w lipcu i wyniosła ona 24,9% i jak widać była ona niższa, pokazuje, że tworzy się w Polsce szczyt inflacyjny i że polska gospodarka, polski przemysł jest zdecydowanie mniej jest bardziej odporny na te szoki związane ze wzrostem cen gazu ziemnego niż niemiecka gospodarka. Na tym następnym wykresie, który jest moim zdaniem niezwykle ważny, bardzo wyraźnie widać, że inflacja producencka w Niemczech rośnie, zaczyna wybijać, naprawdę była fatalna, a inflacja w Polsce zaczyna się zmniejszać i oczywiście jest o 1/3, nawet o połowę niższa niż inflacja w Niemczech. Te dane naprawdę moim zdaniem mają znaczenie i pokazują, jaka jest nieodporność niemieckiej gospodarki, a jaka jest relatywna odporność polskiej gospodarki i warto sobie po prostu zapamiętać. I oczywiście teraz przejdźmy do innych danych z Polski, które dzisiaj były także szczególnie niezwykle interesujące. Według mnie najważniejsze dane, które dzisiaj poznaliśmy dla polskiej gospodarki, były to o produkcji przemysłowej w lipcu. Okazała się ona na poziomie 7,6%, bardzo zbliżona do prognoz i moim zdaniem to informuje nas, że sytuacja faktyczna polskiej gospodarki nie jest tak zła, jak ta sytuacja była rysowana przez wskaźniki PMI, które sygnalizowały naprawdę bardzo mocne hamowanie polskiej gospodarki. Dane o produkcji przemysłowej należą do kategorii twardych danych, a dane PMI do kategorii miękkich danych, ponieważ one bazują na ankietach, a produkcja przemysłowa wynika z tego, co faktycznie jest tworzone w polskiej gospodarce i tą rozbieżność widać, że ona istnieje w oczekiwaniach i w takim odbiorze tych, którzy tworzą ankiety względem tego, co się faktycznie dzieje. Produkcja przemysłowa trzyma się cały czas bardzo dobrze, sygnalizuje to, że wzrost gospodarczy w naszym kraju cały czas ma miejsce i nie można mówić o gwałtownym hamowaniu polskiej gospodarki na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. I na co należy moim zdaniem jeszcze zwrócić uwagę, to jak bardzo teraz gospodarka przyspieszyła i zwłaszcza od okresu sprzed 2 lat widzimy, że tutaj przemysł był tą siłą napędową, która utrzymywała polski PKB na bardzo wysokich poziomach i jeżeli rzeczywiście doszłoby w Polsce do pewnego rodzaju wychłodzenia koniunktury, to właśnie poprzez kanał produkcji przemysłowej to spowolnienie tutaj by do nas dotarło. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, że generalnie widać jednak spadek zamówień dla firm przemysłowych. Te zamówienia spadają i to może być zwiastun właśnie tego spowolnienia gospodarczego. Poznaliśmy dzisiaj także potężnie ważne dane o wynagrodzeniach i okazało się, że wynagrodzenia na poziomie
plus 15,8%, pokonały skrajnie optymistyczne prognozy, czyli dane są niezwykle interesujące, dobrze sygnalizują, co może się dziać z popytem konsumpcyjnym. I oczywiście ważne jest także to, że w lipcu wynagrodzenia na poziomie plus 15,8% pokonały znowu inflację, która jest na poziomie 15,6%, czyli realny fundusz płac cały czas rośnie i to jest dobra informacja, powinniśmy się z tego cieszyć. A dlaczego te wynagrodzenia tak bardzo mocno poszły w górę? Następny wykres pokazuje, jaki jest dynamiczny wzrost płac w górnictwie. To właśnie moim zdaniem jeden z tych czynników, dlaczego wynagrodzenia tak bardzo mocno poszły w górę, ale nawet gdyby wyłączyć wynagrodzenia w górnictwie i ich dynamikę, to płace cały czas są bardzo bliskie poziomu tempa wzrostu inflacji, czyli nie ma aż tak bardzo mocnego, radykalnego spadku kosztów życia. Wynagrodzenia realne cały czas się utrzymują w miarę na poziomach neutralnych i nie można moim zdaniem mówić o tym, że ten kryzys kosztów życia, który był sygnalizowany przez brytyjskich naukowców, ekonomistów, przekłada się teraz także na sytuację w polskiej gospodarce. No, gdyby rzeczywiście wynagrodzenia zaczęłyby mocno spadać, a inflacja utrzymywałaby się na wysokim poziomie, to taki kryzys kosztów życia także dotarłby do naszego kraju. Myślę, że taka powinna być interpretacja tych danych, które poznaliśmy teraz. I oczywiście będziemy czekać na dane o sprzedaży detalicznej, będziemy wiedzieć zdecydowanie więcej o sytuacji na temat polskiej gospodarki. I teraz, kiedy mamy już te dane o inflacji w Niemczech, mamy dane o inflacji w Wielkiej Brytanii, które zaczęły sugerować, że inflacja jest cały czas problemem, nie tworzy teraz swojego apogeum. Rynki finansowe do tego się dostosowują. I właśnie te zachowania, o których będę za chwilę mówił, są główną przyczyną wszystkich innych ruchów, które obserwujemy na różnych klasach aktywów podczas dzisiejszej sesji. Zaczynamy przede wszystkim od rynku obligacji. Niemieckie bundy sięgają na rentowności 1,2% i widzimy tutaj wielką falę sprzedaży. Bardzo podobnie zachowują się amerykańskie obligacje, ale skala wyprzedaży jest mniejsza. Rentowność amerykańskich T-Notes przebija poziom 2,90 i widzimy także te zachowania na różnych innych obligacjach na całym świecie. Ale w tym momencie warto jeszcze zwrócić uwagę, jak rynek pieniężny zaczyna to wyceniać. I widzimy, że dla Stanów Zjednoczonych koniec tego roku implikowana stopa procentowa to jest cały czas 3,53. Tu generalnie niewiele się zmienia. Dla strefy euro na chwilę obecną, po tych danych, które dzisiaj pojawiły się o inflacji PPI, implikowana stopa procentowa na koniec tego roku to jest 1,15%. I widać bardzo wyraźnie, że na przestrzeni ostatnich dni bardzo wyraźnie poszły te oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych właśnie w Europie do góry. I kiedy zobaczymy taki zbiorczy wykres, jak zmieniły się stawki na rynkach pieniężnych od samego początku tego miesiąca, to widzimy, że dla Stanów Zjednoczonych mamy niewielkie różnice, największe zmiany, a największe mamy dla Wielkiej Brytanii i dla strefy euro. A to oznacza, że rynek zaczął oczekiwać, że stopy procentowe w Wielkiej Brytanii oraz w strefie euro pójdą mocniej do góry niż wcześniej rynek oczekiwał i to moim zdaniem jest jeden z bardzo ważnych powodów tego, co się dzieje. A co się dzieje? Mamy dzisiaj od samego początku sesji w Europie wyprzedaż ryzyka. Widzimy mocne tąpnięcie na Bitcoinie. Bitcoin przebija bardzo gładko potężną tą średnią dwusesyjną na wykresie tygodniowym, czyli poziom $22 600. I oczywiście, jako że Bitcoin jest wskaźnikiem wyprzedzającym tego, co się będzie działo na ryzyku, zwłaszcza na indeksach giełdowych, to można spodziewać się dzisiaj mocnej sesji spadkowej na indeksach w Stanach Zjednoczonych, oczywiście napędzanych przede wszystkim tym, że rynkowe stopy procentowe idą do góry. Ten moment przełamania, ten punkt przełamania, myślę, że dla amerykańskich obligacji to jest poziom 2,90. Do czasu, kiedy rentowności T-Notes utrzymywały się poniżej rentowności 2,90, to wtedy indeks S&P jeszcze systematycznie rósł. Natomiast dzisiaj, kiedy przełamaliśmy na rentowności poziom 2,90, od razu indeksy giełdowe na futures, ale indeksy giełdowe w Europie zaczęły się sypać. Moim zdaniem to jest sygnał, że poziom 2,90 pełni rolę pewnego takiego punktu równowagi. Dlaczego indeksy giełdowe spadają? Ponieważ wzrost rynkowych stóp procentowych prowadzi w modelach wyceny, na przykład takich jak DCF, do spadku wycen spółek giełdowych i oczywiście to w naturalny sposób powoduje nawrót do sprzedawania indeksu giełdowego, a kiedy zobaczymy szerszą perspektywę, czyli to, że w tym tygodniu wygląda na to, że odbijamy od średniej dwusesyjnej na wykresie
tygodniowym. Indeks S&P ma tą średnią w okolicach 4320 i dokładnie punktowo został ten poziom przetestowany na początku tego tygodnia. Widzimy odbicie i to jest zła wiadomość. Prognostyk tego, że zwiększa się prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami nawrotu do tendencji spadkowej. Perspektywa września, który jest statystycznie najgorszym miesiącem w roku dla indeksów giełdowych, także straszyć będzie inwestorów giełdowych, czyli oczywiście perspektywy prospadkowe stają się zdecydowanie bardziej faworyzowane i oczywiście będą teraz straszyć inwestorów na giełdach, więc moim zdaniem to poziom 2,90 i zachowanie rentowności względem tego poziomu będzie kluczowe do tego, żeby oceniać, co się będzie działo na indeksach giełdowych. Na chwilę obecną wygląda na to, że wchodzimy znowu w fazę risk-off na giełdach papierów wartościowych i każdy spadek będzie sygnalizował, że rynki giełdowe kończą letnią falę wzrostową i zaczynają dyskontować, że jednak spowolnienie światowej gospodarki, recesja światowej gospodarki będzie głębsza i będzie trwalsza, niż że będzie płytsza i krótsza. Moim zdaniem taka będzie rynkowa interpretacja. Już od kilku dni Państwu mówię, że sytuacja na indeksach giełdowych jest binarna. Albo indeks giełdowy pójdzie w górę, a wtedy będzie wyceniał, że recesja będzie krótka i będzie płytka, albo rynek odbije się, zacznie spadać, co teraz się materializuje, a to będzie oznaczało, że giełda, która dyskontuje gospodarkę w kolejnych 6-9 miesiącach, dyskontuje, że recesja będzie głębsza i będzie bardziej długotrwała. Moim zdaniem taka powinna być interpretacja. Bardzo podobnie dzieje się na indeksie DAX. Dzisiaj jest on sypany, wygląda na to, że świeca tygodniowa będzie bardzo negatywna. Będzie sygnalizowała odbicie od tej, widzicie Państwo na wykresie z platformy Xstation, półrocznej linii trendu spadkowego. Nawrót do tendencji spadkowej będzie bardzo prawdopodobny. Kiedy na to jeszcze nałożymy zachowanie cen surowców, złoto spada, ropa naftowa także spada, nie uda się prawdopodobnie wrócić nad poziom $90, to wszystko będzie sugerowało, że także surowce wyceniają, że recesja będzie głębsza, że będzie dłuższa i że spadek globalnego popytu będzie sygnalizował spadek także presji na surowce, stąd też właśnie surowce tak to dyskontują, spadając i prawdopodobnie jesteśmy dopiero na kolejnym z etapów tego, że tendencje te spadkowe będą obserwowane na surowcach, bez względu na to, jakich jeszcze gdyby do tego doszły spadki cen gazu, no to wtedy oczywiście indeks surowcowy bardzo mocno zacząłby spadać, więc czekamy tylko i wyłącznie na to, żeby ceny gazu dołączyły do tej tendencji obserwowanych przez wszystkie już praktycznie części składowe indeksu surowcowego. Wybija się jeszcze tylko i wyłącznie właśnie zachowanie ceny gazu ziemnego. No i oczywiście to, że cały świat teraz pozbywa się znowu ryzyka, powoduje, że amerykański dolar globalnie jest kupowany. Kiedy strach zaczyna gościć na rynkach papierów wartościowych, inwestorzy z całego świata wracają do amerykańskiego dolara, stąd też moim zdaniem taka powinna być interpretacja tego, co się dzieje. Jesteśmy na euro-dolarze na bardzo dobrej trajektorii, żeby wkrótce przetestować parytet, czyli miejsce, gdzie przebiega dolne ograniczenie 8-letniego kanału spadkowego, który opisywałem dzisiaj w porannym komentarzu, a kiedy zobaczymy na dolar-jena, czyli wyjście nad ostatnie maksima sprzed kilkunastu dni, oznacza, że rynek także dyskontuje, że amerykański dolar jest kupowany, plus oczywiście te wzrosty rentowności obligacji, zwłaszcza amerykańskie, ale przede wszystkim na całym świecie, także zachęca do tego, żeby wieścić dalsze wzrosty i wszystkich innych par związanych z jenem. Natomiast rynek opcyjny tutaj, strategia opcyjna, która nam pokazuje, jak tutaj rynek pozycjonuje się, także już bezwzględnie sygnalizuje, że przewagę mają ci, którzy kupują opcje call na dalsze wzrosty pary dolar do jena. Jaka jest tygodniowa stopa zwrotu z amerykańskiego dolara? Widać, że ta presja, która teraz jest obserwowana, jest najmocniejsza od 2 miesięcy. Prawdopodobnie będziemy wkrótce świadkami testu tego parytetu, być może nawet dzisiaj, i od tego, co tam się wydarzy, będzie wiele zależało. Jeszcze raz podkreślam to, że stopy procentowe w strefie euro mają jednak pójść w górę mocniej niż wcześniej zakładano, niż w Stanach Zjednoczonych. Jednak moim zdaniem powinien faworyzować europejską walutę. Teoretycznie tak powinno być. Moim zdaniem to jest jeden z ważnych argumentów, że ten parytet jednak nie będzie pokonany, ale oczywiście wiele może się wydarzyć. Jeżeli rynek będzie się bał tego, co się wydarzy w perspektywie następnych tygodni na giełdach papierów wartościowych, to parytet może być jednak złamany. Z ciekawostek warto zobaczyć, jak pracują, jakie są pod względem wielkości elektrownie atomowe na Ukrainie. Widać, że ten problem tej zaporowskiej elektrowni atomowej jest kluczowy, ponieważ jest to największa elektrownia atomowa na Ukrainie. Tutaj widać na tym wykresie, które inne elektrownie atomowe, jakie mają moce produkcyjne. I ten problem może się pojawić, jeżeli oczywiście doszłoby do eskalacji tego
co tam się dzieje teraz na Ukrainie. Warto po prostu zapamiętać sobie ten wykres. I na koniec przechodzimy do polskich aktywów, które także sygnalizują nam teraz wyprzedaż. Zaczynamy oczywiście od obligacji polskich, które na dziesiątkach przekroczyły poziom 6%. Wyprzedaż jest widoczna, widać ją jak na dłoni. Być może będziemy świadkami wkrótce nawrotu do tej tendencji, która powoduje właśnie spadki indeksów giełdowych. To powiązanie jest także bardzo dobrze widoczne. Na końcu tego wpisu będzie oczywiście WIG20, ale już myślę, że warto nadmienić to, co się dzieje na obligacjach w porównaniu z warszawskim indeksem WIG20, ale jeszcze w rynek walutowy, czyli zachowanie złotego. I tutaj widać jak na dłoni na tym następnym wykresie, że to właśnie nie czynniki lokalne, a czynnik związany z euro-dolarem pcha teraz złotego oraz także forinta do osłabienia, a złoty, mając na uwadze osłabienie, które obserwujemy w ostatnim tygodniu, jest dokładnie takie samo jak ruch na euro-dolarze, co daje nam wniosek taki, że to zachowanie euro-dolara jest głównym czynnikiem osłabienia krajowej waluty. Złoty w ogóle nie ma żadnej premii związanej z danymi makroekonomicznymi, żeby się osłabiać, a jeżeli jakaś presja znowu jest przeciwko walutom naszego regionu, to jest to właśnie presja na węgierskiego forinta. Widać jak bardzo węgierski forint odjeżdża, a jak mocno trzyma się relatywnie rynek krajowej waluty, ale tak czy siak euro-złoty i dolar-złoty pokonują swoje najbliższe opory i świeca tygodniowa zachęca do tego, żeby obserwować kontynuację deprecjacji krajowej waluty, być może nawet z testem ostatnich maksimów. I jeszcze raz podkreślam, wszystko zależy od tego, co się będzie działo na euro-dolarze i zobaczymy w sytuacji, kiedy euro-dolar zaatakowałby parytet, ostatnie minima, gdzie zacznie się pozycjonować złoty, ponieważ jeżeli nie przetestuje równolegle ostatnich maksimów, będzie to świadczyło jednak o tym, że te kapitały jednak na całym świecie parkują w złotym i relatywnie złoty jest mocniejszy. Na koniec jeszcze raz podkreślam WIG20. Jeżeli dzisiaj WIG20 wybije dołem z tego kanału wzrostowego o miesięcznej charakterystyce, będzie to oznaczało, że kanał przekształca się w formację flagi, a to będzie zachęta naprawdę do spadków, do nawrotu tendencji spadkowej i to będzie zła wróżba dla byków na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Jak będzie, zobaczymy, czeka nas naprawdę bardzo ciekawa końcówka miesiąca z Jackson Hole w przyszłym tygodniu oraz oczywiście statystycznie bardzo słaby, najsłabszy w całym roku wrzesień, który będzie straszył ryzyko i już myślę, że część inwestorów pod to teraz spekuluje. Jak będzie, jestem bardzo ciekawy i będziemy to oczywiście ściśle monitorować. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą one dla Was jakąś wartość, życzę pięknego weekendu, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam.